No dobra, słuchajcie, może jest wszędzie drogo, ale da się też zjeść za przyzwoite pieniądze. Trafiliśmy właśnie na taką fajną uliczkę. Wygląda troszkę jak takie Chinatown. I co? Budka to jest jedna restauracja i w każdej z tych restauracji jest menu dnia. Kosztuje on $6. Żeby być precyzyjnym, to dokładnie 5,99 i w tej cenie dostajemy zupę oraz danie główne. I to jest nasz lifehack podróżniczy. I tu ciekawostka, dlaczego wszystko inne jest drogie, a w takich lokalach jest taniej? Opowiem wam już przy stoliku. I dlaczego tak jest, zapytacie, że w takich barach chlebczych jest zdecydowanie taniej niż w sklepach? I odpowiedzią są oczywiście wysokie cła na wszystko i z tym spotkaliśmy się również w Kostaryce i tak samo widzimy jest w Ekwadorze, a w tym przypadku na wyspach Galapagos. Jak wczoraj poszliśmy do sklepu, to zobaczyliśmy ogromne ceny za byle produkty, takie jak na przykład szampon, który potrafił kosztować $14. Czyli 60 zł za szampon. Kupiliśmy szynkę najtańszą, która kosztowała jakieś $4 za parę plasterków, a mogłem bez problemu kupić i za $9–10. Jaki w tym sens, żeby kupować cokolwiek w sklepie, w markecie, kiedy mogę pójść do baru tak zwanego mlecznego i zjeść lokalne produkty, które można złowić w oceanie, które można spotkać na farmie. Nie wpływają one na wysokość cen, bo można je po prostu wyprodukować tutaj. I my wczoraj w restauracji zapłaciliśmy $30, z czego składało się na to 3 posiłki po $6 dwudaniowych i 3 napoje po $4. Bo zapłaciliśmy na przykład za Coca-Colę $4, bo jest po prostu oclona, bo jest jej wysoki koszt importu. Dzisiaj mamy szczęście, bo w cenie $6 dostaniemy również soczek. Także nasz całościowy rachunek dzisiaj, mam nadzieję, że zamknie się w $18 za nasze 3 dwudaniowe posiłki z 3 napojami. Dlatego, kiedy wczoraj wróciliśmy do domu i kupiliśmy sobie ser żółty, szynkę i nutellę na chleb, który kupiliśmy i przywieźliśmy jeszcze z Kostaryki, to zapłaciliśmy tyle, ile za 3 dwudaniowe posiłki w restauracji. Jaki w tym sens? Dajcie znać, jak wy oceniacie tego typu działania. Rosołek, krem z warzyw. A jaka jest twoja zupka, kochanie? Marinara? Jak ci to smakuje? Ona mi Dobra, podbiera. ale może, no nie wiem jakby to powiedzieć, no ale jeszcze nie próbowałam, bo jest za gorąco. Za gorąco. Okay. A jak mój krem z warzyw będzie smakował? Bardzo dobra. A dostawa świeżych produktów do baru mlecznego w Galapagos odbywa się na naszych oczach, bo właśnie tutaj szefowa wraca i oglądała homary, które zaraz wylądują na stole. Proszę bardzo, tutaj. Żywe. Puedo ver. Zobaczcie sami, jak to wygląda wspaniale. A za chwilkę sprawdzimy, jak wygląda rybka, bo zamówiliśmy 3 rybki z grilla. Rybka, ryżyki i fasola. A jak to smakuje? Słabo? O, recenzent. Jest to słabe. Proszę nie próbowałam, więc nie, ale ryż może być dobry. Ryż zawsze jest dobry. Pamiętajcie, największymi i najlepszymi recenzentami zawsze są dzieci. One prawdę powiedzą, nie będą owijały w bawełnę. Tym przypadkiem uczciwa recenzja, że mięsko słabe. Tym bardziej, że jest ryba. Ryż zawsze nie smakuje, a fasola nie dziwię się, że nie. A jak to ocenia król tego małego stada? Ryba. Cieniutka. Ale Zdecydowanie przesolona. Czy świeża? Ciężko powiedzieć. Ryż jaki jest, taki jest. Ryba nie jest zła, ale mało w niej treści. Taka bardzo cienka i troszkę przeciągnięta, przesmażona. Ale za tę cenę nie będę bardzo wybrzydzać. a to tak godzinę. Na pewno wyjdę stąd najedzony.
Kolejny dzień na Galapagos przywitał nas przepiękną pogodą i zaplanowaliśmy na dzień dzisiejszy taką klasyczną wycieczkę z Isla Cruz na Las Grietas, czyli taka wycieczka motorowa, gdzie będziemy oglądać parę zatok i wąwóz z krystalicznie czystą wodą. Ale przy okazji tego warto opowiedzieć, jak wygląda w ogóle zamawianie wycieczek na Galapagos, gdyż jeżeli przejdziemy się po mieście, to miejsc tego typu po prostu jest multum. Natomiast wygląda to w ten sposób, że wszyscy są pośrednikami jednych łódek i zazwyczaj mają mniej lub bardziej ustandaryzowane ceny. My wczoraj, kiedy kupowaliśmy wycieczkę na dzień dzisiejszy, sprawdziliśmy ceny w 3 biurach i w zasadzie cena wyjściowa była wszędzie ta sama. Teraz właśnie organizujemy drugą wycieczkę, która będzie łączona z transferem na wyspę Caterinę i tam udało nam się troszkę więcej wynegocjować i w tym przypadku wybraliśmy najlepszą z 3 ofert. Ale chodźcie, pokażę Wam w ogóle, jak takie wycieczki wyglądają i co na wyspie Santa Cruz jest obowiązkowo, żeby zobaczyć taki standardowy program, a później omówimy, co również turoperatorzy starają się nam zaoferować, gdyż opcji jest po prostu w bród. Każde biuro turystyczne wygląda mniej więcej tak samo, że mamy dużą mapę, na której widzimy rzut wszystkich wysp Galapagos. Jest to 13 dużych wysp oraz 6 mniejszych. My przyleciliśmy na wyspę Santa Cruz, a w zasadzie na wyspę Baltra, na której jest lotnisko i przejeżdża się przez całą wyspę do miasta Puerto Ayero, w którym obecnie się znajdujemy i skąd organizuje się wszystkie wycieczki. I zobaczcie, jak wygląda fajnie planowanie, bo pani zawsze ma przed sobą taki stolik szklany z mapą całych wysp i jeżeli jest omawiana jakaś wycieczka, to po prostu bierze sobie flamaster i zaznacza, że będziemy wypływać stąd i będziemy płynąć na przykład na inną wyspę. Tutaj będzie to trwało godzinę 40 i tutaj zobaczymy rzeczy X, Y, Z. My za 2 dni zaplanowaliśmy transfer z wyspy Isla Cruz na wyspę Santa Cruz na wyspę Caterinę, dobrze mówię? Isla Izabela, tak. Isla Izabela, pomyłka, do miasta Puerto Villamil, na której spędzimy kolejne kilka dni, a tam będziemy mieli zorganizowaną wycieczkę na okoliczne snorklowanie. I tak to wygląda, kiedy odbywa się planowanie. I tak w takim ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi w ogóle o Galapagos, to muszę powiedzieć, że to, co da się stosunkowo niedrogo ogarnąć, to jest nocleg. Nocleg my płacimy za 4 osoby naprawdę zaledwie 200 zł, także koszt nie jest szczególnie wygórowany. Druga stosunkowo niedroga rzecz, to da się ogarnąć w miarę jedzenie. Tak jak pokazywaliśmy wcześniej, $6 za 2-daniowy obiad to nie jest dużo, szczególnie jeżeli wykupimy sobie hotel ze śniadaniami, tak jak w naszym przypadku, także mamy ogarnięte śniadanie, obiad niedrogo. To, co jest drogie na Galapagos, to przylot i poruszanie się i wycieczki fakultatywne na miejscu, a i te nie wszystkie są takie drogie, bo na przykład Las Grietas dzisiaj kosztuje nas $30 od osoby. Jeżeli chodzi o żółwie słoniowe, no to jest to koszt dojazdu taksówką. W naszym przypadku było to $40 w 2 strony, plus $10 wejście na rancho, ale można również tam pojechać rowerem, wypożyczyć sobie rower za $10 od osoby i również dojechać tam rowerem. Także część z wycieczek da się ogarnąć takim stosunkowo regularnym kosztem, a są wycieczki drogie i nie jest to jeszcze maksimum, bo widzimy wszędzie oferty tak zwane last minute, a last minute to są oferty na cruzy, czyli po prostu takie wyprawowe wycieczki na łódkach, gdzie kilka dni śpimy na łódce i mamy 3 poziomy: premium, luxury i first class, i tam koszty takiej 4-dniowej, 6-dniowej wycieczki, gdzie opływamy wszystkie te wyspy, ale nie śpimy na nich, tylko śpimy na łódce właśnie, to koszty rzędu last minute. Wczoraj nam proponowali między $1400 a $1800 za
osobę. Także my oczywiście nie skorzystamy z tych atrakcji, chociaż być może byśmy bardzo chcieli, ale Galapagos i tak nas wystarczająco bardzo zachwyca, żebyśmy się nim cieszyli. A ciekawostką jest to, że gdziekolwiek nie jesteśmy w Ameryce Centralnej, teraz obecnie w Ekwadorze, na Wyspach Galapaskich, wszędzie, jak daje banknot $100, no to miziają, dotykają, bo po prostu nie wiadomo, czy jakiś niewydrukowany, czy coś. I wczoraj tak samo, kiedy zapłaciliśmy $100 banknotem w restauracji, to się łapali za głowę, Boże, ile to pieniędzy. No wiadomo, że to jest dużo pieniędzy, ale banknot jak każdy inny. I co ciekawe, oni operują wszystkimi nominałami do 50. I jak stówę ktoś widzi, to się 3 razy zastanowi i obróci ją w paluszkach i sprawdza, jakbym normalnie tutaj, jakbym był hachmentem. Być może mają jakieś doświadczenia, ale proszę mnie tak nie oceniać. Jednym z miejsc, które naprawdę warto odwiedzić na Galapagos, jest Las Grietas. To magiczne, skalne wąwozy wypełnione krystalicznie czystą wodą, ukryte w sercu wyspy Santa Cruz. Już sama droga tam to przygoda. Można dopłynąć łódką w ramach zorganizowanej wycieczki, a po drodze podziwiać surowy, wulkaniczny krajobraz i wypatrywać lokalnych mieszkańców wysp, takich jak pelikanów, fregat, legwanów morskich, a czasem nawet małych rekinów, które podpływają blisko brzegu. Co ciekawe, na Galapagos występuje bardzo dużo endemicznych gatunków i ten, który właśnie widzieliśmy, jest jednym z takich endemicznych ptaków. To znaczy, że występuje jedynie na wyspach Galapagos i nie można go spotkać nigdzie indziej. Gdy dotrzesz na miejsce, cisza i potęga natury uderzają od razu. Wysokie ściany skalne otaczają wąski pas wody o niesamowitym błękitno-zielonym kolorze. A najlepsze? Możesz tu snorklować. Pod powierzchnią kryje się cały mikroświat. Ławice ryb, kraby, kolorowe koralowce, a czasem pojawi się coś większego, co przyspieszy bicie serca. To miejsce nie tylko zachwyca widokami, ale też pozwala zanurzyć się dosłownie w wyjątkowej atmosferze wysp, gdzie natura rządzi się swoimi prawami. Las Grietas to nie atrakcja turystyczna z katalogu. To żywa opowieść o tym, jak potężna i piękna potrafi być przyroda. Takie jest właśnie Galapagos. Podczas płatnych wycieczek zobaczyliśmy zdecydowanie mniej zwierząt niż podczas własnego chodzenia po wyspie. Potwierdził to delikatnie nasz przewodnik, który powiedział, że jak już wrócimy po obiedzie, to idźcie sobie na przystań, tam gdzie odpływają taksówki, bo tam jest takie naturalne akwarium i tam można spotkać codziennie płaszczki, rekiny i pelikany i foki, czyli to, co widzieliśmy wcześniej. A powiedział to przy okazji, kiedy przyszliśmy tutaj do takiego naturalnego basenu, który się utworzył i podobnież można tutaj spotkać rekiny White Tip Sharks, których oczywiście nie widzieliśmy, a miały być w tym naturalnym basenie. Jak to zwykł śpiewać Zbigniew Wodecki. Wolisz Barbados i Galapagos, chałupy welcome to. A nasza wycieczka się już powoli kończy dzisiaj. Jutro wsiadamy na łódkę, żeby dotrzeć na wyspę Izabel i tam tym razem spotkać pingwiny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obiecałem nagrać chociaż kawałek z naszego hotelu, także idę na górę pokazać nasz taras, przy którym codziennie jemy śniadanie z widokiem. Jesteśmy w pierwszej linii, gdyż zaraz pod nami jest promenada, na której jest ścieżka dla rowerów, ulica, jakieś restauracje, więc nasze miejsce, pomimo że w całym mieście jest blisko, tak w tym konkretnie hotelu jest super blisko wszędzie. Trafiliśmy na niego trochę przypadkiem, więc po powrocie z wyspy Izabel trafimy również tutaj na jedną noc, gdyż bardzo nam trudno fotopeler. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wczoraj przepłynęliśmy z wyspy Santa Cruz na wyspę Izabeli i stwierdziliśmy, że przełożymy naszą wycieczkę na Tintoreas na dzień dzisiejszy. Wycieczka na Tintoreas to z kolei jedna z obowiązkowych punktów, będąc na wyspie Izabeli właśnie. I co się w szczególności na niej ogląda? No przede wszystkim wypływamy na punkt snorklowania, w którym mamy nadzieję, bo zawsze tak jest, kiedy się pływa i snorkluje, że
nie są obiecane zwierzęta do zobaczenia. Fauna to wszak natura i trzeba ją respektować, więc nie można obiecać, że będzie tak, jak byłoby to w zoo. A dzisiaj w planach jest zobaczenie pingwinów, żółwi oraz rekinów. A mówiąc o kosztach, za tę wycieczkę zapłaciliśmy w sumie, bo negocjowaliśmy ją jako pakiet. I tak za dzieci zapłaciliśmy po $80, także bardzo tanio. A z kolei za osoby dorosłe zapłaciliśmy dzisiaj 220 za rodziców, czyli po 110 od rodziców zapłaciliśmy dzisiaj, ale jest to, tak jak mówię, połączenie z transferem z Santa Cruz na Izabelę, a w cenie wycieczki wliczone jest również dzisiaj lunch, jakiś posiłek oraz zobaczenie flamingów, które są również obowiązkowym punktem na wyspie Izabeli, oraz żółwie, mały rezerwat żółwi. Natomiast akurat jeżeli chodzi o flamingi, to jest to troszkę zakłamanie, bo atrakcja jest darmowa. Można podejść do flamingów całkowicie za darmo, chodząc po mieście, bo w samym centrum miasta znajduje się taki stawik, w którym sobie flamingi bytują. Ale podobno wejdziemy dzisiaj do rezerwatu żółwi, który kosztuje po $10 od osoby za wejście i mamy mieć to w cenie, więc zobaczymy, czy przypadkiem nie będzie jakiejś miłej niespodzianki na wejściu, bo często tak bywa, że jakieś niedopowiedzenie skutkuje tym, że po prostu turysta na miejscu dowiaduje się, że trzeba płacić. Zabieramy Was teraz na wycieczkę po Las Tintoreras, które jest niewielkim archipelagiem wulkanicznych wysepek tuż przy Isla Isabela. Można tam dotrzeć tylko łodzią, najczęściej w ramach zorganizowanej wycieczki z przewodnikiem. I już sama podróż jest ekscytująca. Lawowe pola, krystaliczna woda, a wokół fregaty szybujące nad głowami, pingwiny Galapagos stojące na skałach jak strażnicy i iguany morskie wygrzewające się w słońcu w idealnym bezruchu. Las Tintoreras to jedno z najlepszych miejsc do snorkelingu na całym archipelagu. Nazwa pochodzi od rekinów rafowych zwanych tu Tintoreras, które często śpią całymi grupami w skalnych kanałach tuż pod powierzchnią wody. Podczas wycieczki można również spotkać żółwie morskie, manty, a przy odrobinie szczęścia koniki morskie czy też lwy morskie, które podpływają z ciekawością i bawią się wokół ludzi. Las Tintoreras to dzikie, surowe, ale i absolutnie hipnotyzujące miejsce, które pozwala dosłownie wejść w świat przyrody Galapagos. Nie jako widz, ale jako jego część. To jedna z tych chwil, które zostają z Tobą na długo. Przemierzamy właśnie wyspę Tintoreras, kolejne miejsce, w którym legwany i iguany składają swoje jaja. Natomiast chyba znów nie mamy szczęścia zobaczyć, gdzie są jaja. Być może zaraz się to zmieni, ale na ten moment szczęścia brak. Tak jak przeczuwaliśmy, oczywiście wylęgu i gałłan nie widzieliśmy. Podobno ostatnie w tym roku wykluły się tydzień temu, także szans na ich spotkanie nie ma. Ile razy to już w podróży tak było, że wiele razy obiecywane było, że coś się zobaczy i nagle tego nie ma, a potem jest, no przecież to natura. Wycieczka dobiega dzisiaj końca i podsumowując, zdecydowanie możemy polecić wypad na wyspę Tintoreras, żeby zobaczyć pingwiny, rekiny, różnego rodzaju żółwie, a nawet mieć szansę zobaczyć konika morskiego. Natomiast tak czy siak często biura podróży będą nam to sprzedawały jako w pakiecie, także nie unikniemy tego, ale zdecydowanie bardziej warto pojechać do El Chato. To już wszystko na dziś, ale już teraz zapraszamy Cię do kolejnego odcinka o Galapagos, gdzie zobaczysz, jak wygląda rowerowa wycieczka po tych magicznych wyspach i co się dzieje, gdy na drodze nagle staje ogromny żółw słoniowy. Pokażemy też, co wydarzyło się na lotnisku i co mogło spowodować, że prawie nie zostaliśmy wpuszczeni na pokład samolotu. I wreszcie konkretne liczby. Ile naprawdę kosztuje wyprawa na Galapagos? Bez ściemy, bez reklam, wszystko czarno na białym. Jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij subskrybuj, żeby nie przegapić premiery. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!